Balerina, zwana także trumienką, to kształt przypominający kwadrat zwężany po bokach. Jest to kolejny kształt, który chciałam Wam zaprezentować w serii filmików o przedłużaniu. W tym filmiku pokażę Wam pierwszy etap, czyli podkładanie szablonu pod paznokcia. Cześć, tu Aniela, witam w kolejnym filmie na kanale NG Nails. Jak widzicie, do przedłużenia został mi jeden paznokieć i to właśnie na nim zaprezentuję Wam przedłużenie. Wcześniej płytka została odpowiednio przygotowana, to znaczy skórki zostały odsunięte i wycięte, wolny brzeg skrócony, a cała płytka delikatnie zmatowiona i odtłuszczona. Do przedłużania użyję transparentnych form indigo. Idealnie nadają się do tworzenia mocnego tunelu, który charakteryzuje balerinę. Pozbywam się folii i kółeczka, a następnie przecinam szablon nożyczkami. Przykładam go do paznokcia i sprawdzam, w jaki sposób podciąć szablon. Widzę, że będę musiała pogłębić trochę wcięcie, dlatego sięgam po nożyczki i nacinam szablon. Sugeruję się linią wyznaczającą pierwszy łuk na szablonie. Jeśli forma już dobrze przylega, to przechodzimy dalej. W tym momencie mogę wyznaczyć sobie linie boczne i je delikatnie podciąć, ale mogę też to zrobić później. Ja zrobię to po nałożeniu szablonu. Następnie sklejam szablon równo na końcu, a następnie kieruję go tak, aby szedł lekko w górę. Sklejam pozostałe dwie czarne części na dole szablonu. Sklejam szablon dobrze pod palcem, aby stabilnie się trzymał. Pamiętajcie, aby linia środkowa formy pokrywała się ze środkiem paznokcia. W tym momencie za pomocą nożyczek podcinam szablon po bokach w miejscach, gdzie kończy się wolny brzeg. Następnie sklejam szablon dość mocno, aby uzyskać piękny tunel. Jeśli pracujecie na przeźroczystych formach indigo, to uważajcie, bo formy schodzą się do środka w lampie i tworzą jeszcze mocniejszy tunel. Mój tunel kontroluję patrząc na wprost od góry na podłożoną formę. Jeśli chcecie zobaczyć bardziej szczegółowo omówione podkładanie szablonów, zapraszam Was na mój filmik poświęcony tej tematyce. Link znajdziecie w opisie. W następnej części pokażę Wam budowę baleriny za pomocą żelu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zwykle do usłyszenia w następnym tutorialu.